w poprzednich odcinkach. Dzisiaj wyjeżdżamy na wycieczkę, pędzimy na święta do Anglii. Oczywiście w Berlinie musieliśmy stanąć w kebabie, sprawdzaliśmy rekomendacje książula. Pobudka 9. Nocowaliśmy w Hanowerze. Stajemy, jedziemy. Zachwycaliśmy się pięknymi europejskimi drogami, a przede wszystkim Holandią. Ostatnie ładowanie. Oczywiście ładowaliśmy się, bo jedziemy samochodem elektrycznym na wakacje. Bardzo ładnie tu jest. A jak powiedzieć, że jesteś w Holandii bez mówienia, że jesteś w Holandii? Kanał płynie nawet za superchargerami. Drugiego dnia dojechaliśmy na prom z Francji do Anglii. Pokazaliśmy Wam całą procedurę odprawy i rozładunku na promie. Oprowadziliśmy Was po promie DFS. Po zjeździe z promu czekał nas oczywiście ruch lewostronny. No co, to jak ślimak zwykły, tak? Nasza reakcja mówi sama za siebie. Pierwszy błąd. Nie udało nam się wyjechać na autostradę, tylko jedziemy po takiej. Oczywiście jak to udało nam się zgubić. Dojechaliśmy właśnie na miejsce i pokazujemy Wam teraz statystyki naszego zużycia prądu. Kto tu przyszedł? Jesiu, kochany. To był wyjazd utrzymany w tajemnicy i udało nam się na szczęście zrobić niespodziankę dziadkom. Było wspólne gotowanie oraz przygotowywanie się do Wigilii. Zostałem wywołany. Co to za cudo? Tradycyjnie 24 grudnia wszyscy usiedliśmy przy wigilijnym stole. Okazało się, że na miejscu są grzeczne dzieci, więc przyjechał do nas oczywiście święty Mikołaj. Ojojoj! Było szaleństwo prezentowe. Czas na rodzinne fotografie i wspomnienia. Czas na spotkanie z pozostałą rodziną, która mieszka w Anglii, jak i tą, która przyleciała również na święta. A teraz pora na tradycje typowo angielskie. Kolejną angielską tradycją jest chowanie prezentów do skarpet. I jak to w naszym przypadku bywa, było również wspólne kolędowanie i przygotowywanie ogromnej ilości jedzenia. A w dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać, jak wygląda mój typowy dzień, kiedy jesteśmy w Anglii, oczywiście poza tą całą rodzinną otoczką. Za każdym razem jak dolatujemy albo dojeżdżamy do Anglii, jesteśmy dość późno, część domowników śpi i czasami bywa tak, że na drugi dzień dopiero witamy się z niektórymi osobami. Przytulamy. Przytulamy. Oskar, jaki ma sweter. W naszej rodzinie wszyscy lubią jeść, a rośnie nam tutaj kolejne pokolenie specjalistów od jedzenia. Matylda przeważnie spędza dużo czasu w kuchni, a jak tam wasze dzieci? Zjada? O nie! No kiedyś się napełni, tak? Nie jedz. Kiedyś się napełni. Cicho. O, nauczył się już cicho. Nie jedz. Cicho. Nie jedz. Jedz, okej. Nie jedz. Jak widzieliście nasze pozostałe odcinki z wakacji, wiecie, że nasze poranki są dość mozolne i leniwe. Po jedzonku każdy musi odpocząć. Generalnie zależy nam, aby dzieci spędzały ze sobą jak najwięcej czasu, ponieważ widujemy się dość rzadko. Rączką odbiłam. Chodź. Rączką odbiłam. Mimo brytyjskiej pogody my uwielbiamy długie spacery, jak jesteśmy w ciekawych This is miejscach. London bus. You've never seen a bus. You never seen a bus. You've never seen a bus. No, nie takich nie mamy, Oskar. Rozumiesz ty? Jak jesteśmy w Anglii, mamy również okazję do szlifowania naszego języka angielskiego. I to wiecie, z natywnymi speakerami w sytuacjach codziennych. Święta, święta i po świętach. A co w Anglii się robi po świętach? Nie wiem.
Zakupy. Zakupy, Boxing Day i tym podobne. Mamy całą brygadę, Ciasne uliczki. ciasne uliczki, ale jedziemy. Najpierw kierunek ładowarka, no bo auto już rozładowane. I jeździmy po tych pięknych uliczkach, po złej stronie drogi. Podoba mi się. Ta druga strona? Dlaczego? Ale myślę, że dużą różnicę mam też względem, bo chyba na Cyprze po drugiej stronie była kierownica, nie? No tak, tutaj jest dużo łatwiej, że jedziesz jednak po lewej stronie. Jestem w stanie nie naruszyć felg. O, i nie wjeżdżać na pobocze. I w krzaki. Kto widział nasz odcinek z Cypru? Ja widzę na statystykach, że cały czas jest dość popularny i oglądany. Więc no ciekawy temat. Co jedno mogę zauważyć, strasznie śmierdzi tutaj lisem wszędzie. Jak w zoo. Zapaszki jak w zoo. A wy lubicie ten zapach, nie? Nie, tak. Oskar mówi, że lubi ten zapach. Ja nie. Ty nie lubisz? Przepraszamy za chrząkanie, ale to jest ewidentnie ten dzień, kiedy zaczyna nas coś rozkładać. Pogoda angielska typowo. Mokro, mgliście. Zimno. O, już przygotowanie do ładowania. Jak widać, bardzo zielono dookoła. Jest zima, a jest zielono. No, Tesli jest bardzo dużo w Anglii. Jak patrzymy, Elektryków w ogóle. w ogóle elektryków, no ale Tesli też. Ładowarki, jest dużo ładowarek, ale są cały czas oblegane. Do tego stopnia, że dużo z nich jest normalnie kolejka. Trzeba czekać w kolejce do 15 minut. My jedziemy na taką poza miastem. W tym momencie nam pokazuje, że są 2 wolne słupki. O, już nie, już będziemy czekać. Zobaczcie, już będziemy czekać, jak dojedziemy. Jaki mamy okres oczekiwania? Pokazuje nam 5 minut. Wow, jak wąsko, zobaczcie. I nie ma pasów. Kolejny elektryk. Jezus Maria. Tu jest autostrada? Nad nami, tak. Ale wąska, co? Od razu widać. Zobacz, jaka wąska. O, za niego trzeba jechać. O, to ciekawe. No, no dawaj, dawaj. Dobrze, ale... O, Janna. Oh my god. No co ty zrobiłaś? Skręcać w prawo nie umiesz? Może po prostu właśnie w prawo. O, No. jaka mądra. Będzie jej trochę głupio. O, dziury. Ale wiesz, poklejone. Ale Są no, bardziej auto się pustki. trzęsie. Nieważne. W końcu jakaś lepsza droga. Ale trzeba przyznać, że jeżdżą tutaj dynamicznie. Te wszystkie ronda, to wszystko, to prawie nie hamują. Nie tak jak u nas. Oskar, będziesz też swoją baterię ładował? Rozważ stację ładowania Supercharger najmniej zajętą. No czekamy, czekamy. Jesteśmy drudzy w kolejce. Ten pan też czeka, to wiesz. Tak, pokazuje nam. A możecie iść na winko. No idźcie Tak? sobie. Ania idzie po zwiedzać.
A, No ja idę dobra. pozwiedzać. Proszę bardzo. Takie coś. Widać, że ludzie znudzeni siedzeniem w domu, bo tutaj jest masa ludzi. No ale dzisiaj niedziela. Jakieś wycieczki chyba też mają, safari czy coś? No wycieczne. Co? Co żeś tutaj wynalazła? To piękne. No pięknie, bardzo. Piękne To są rzeczy, kartki tak? z jamniczkami, wiecie. Tak? Potrzebne ci są w tym życiu. Idziemy zobaczyć. O! No tak. Choroba nie ustępuje. To jest najszczęśliwszy człowiek na ziemi. No pokaż, co ci się tu tak bardzo spodobało. Co to jest? Czarne jak coś, tylko to przecież jest taki kolorowy. A, szkic. Tobie się to spodobało? Całe szczęście mi się nic nie spodobało. Tu jest ładnie. Co to jest, namiot? To jest chyba namiot. No i kolejka znowu się biła. Dwa auta oczekujące. No a my tu postoimy chociaż z pół godziny, tak do 80 paru procent się doładujemy, żebyśmy mieli tutaj na Anglię. Bo jednak jeździmy autem. Odważnie. No i tu jest taki problem, że 4 słupki nie działają z 8. Jak statystyki? No wolno się łatwiej. Ładuje 78 kW. No i najprawdopodobniej dzielimy tą moc. Dziewczynom nauk zakupowy wygrał. Nie mają czasu tutaj czekać na ładowanie i spakowały się w auto i jadą. Niestety wolno, cały czas wolno ładuje Żeby nie i cały czas kolejka. jakby się patrzyła Co to znaczy? Że dużo Anglików nie ma ładowania w domu najprawdopodobniej. No bo jest niedziela, no to chyba auto powinno być naładowane w domu. Po co tu czekają, nie? Tak to wygląda. so many people. Kupują auto bez możliwości ładowania w domu. Tak wnioskuję. Oj, ktoś chyba woli siedzieć na ładowarce niż robić zakupy. I w rezultacie przeciągnął tą sesję i auto jest naładowane na 95%. Towarzystwo dojechało do nas pół godziny przed zamknięciem sklepu. Zaraz zobaczymy kobiety w amoku. Jak tam amok? No, 500 rozsądku. Jest przebrany. Wow. A ty też jesteś taka obkupiona, cała torba? Ty też cała torba. 100 pounds. That's the limit for today. More? Więcej niż 100 funtów? A mama? Idziemy do przymierzalni. Tak. Nie ma czasu. Za 20 minut zamykają. Co, to? No? To 20 minut zamykają. Po zakupach przyszedł czas na kolejny spacerek. Oczywiście my uwielbiamy taki klimacik tych angielskich miasteczek, przede wszystkim w okresie świątecznym, bo wydaje mi się, że Brytyjczycy mają hopla na punkcie świąt. Cudowny klimacik, mam wrażenie, że to jest jakaś miniaturowa zabudowa, stare przeplata się z nowoczesnym, jest wszystko tak zadbane i dopieszczone, że nie możemy oderwać wzroku. Za każdym razem, jak jesteśmy gdzieś za granicą, usiłujemy znaleźć naszą ulubioną restaurację albo jedną z tych ulubionych o nazwie Five Guys. Uwielbiamy to miejsce i zawsze jak jesteśmy gdzieś, gdzie ta restauracja jest, to obowiązkowo musimy ją odwiedzić. Zawsze zamawiamy podwójne cheeseburgery all the way, oczywiście w zestawie z frytkami i z napojami. Masz to w buzi? Oski to oski, oczywiście zjadł fistaszka razem z łupiną. Ciężko? Co Wam będę dużo mówić, wystarczy popatrzeć. Te burgery są najlepsze na świecie, przynajmniej mi najbardziej smakują. Tak,
to pokaż jak ty ugryziesz. Frytki również są przepyszne i jedna duża porcja myślę, że spokojnie starczy na 3 osoby. To jest prawdziwe buffet. Zobacz, tradycja. Dobra. Nie dobry, tylko Dobry? pyszny. Hania, dobry? I nasza ulubiona maszyna do napojów, która ma chyba setki Co tam smaków. wybierasz? Pełne brzuszki to szczęśliwe brzuszki. Wieczorem trzeba odrobić swoje zaległości na ekranach i można szykować się do snu. Będąc w Anglii, zawsze poświęcamy minimum 1 dzień na zwiedzanie Londynu. Wybierając się do centrum, korzystamy zawsze z transportu publicznego. Mamy około 10 minut spacerkiem do kolei po takich pięknych uliczkach. Na dzisiejszą wycieczkę jedzie z nami Matylda oraz dziadek Edward jako przewodnicy. Tak? A. No, gdzie jedziesz? Ja jadę do Gdzie będziesz jechać? Zobaczę Big Ben. A po drugie będzie bardzo fajnie. Jedzie! Lewis, also home, and stations to Worthing should change at right. Wysiedliśmy z pociągu. Idziemy teraz. Nie idziemy do sklepu, musimy się wydostać ze stacji. Dziewczyny nas tu maltretują. Klasyczny widok w centrum Londynu, czyli London Eye i uliczni artyści. Thank you so much for your time. Show your love. Thank you. I'm taking out the message right here. Everyone, Merci beaucoup. come out and show some love. Thank you so much. Chocolat. Powiem jak rasowy youtuber, 100 łapek w górę pod tym filmem i wsiadam na to cudo, mając niestety straszny lęk wysokości. Do Big Bena. Ruszamy dalej, następny przystanek Big Ben. Wybraliśmy poniedziałek na zwiedzanie, ale i tak tutaj są wszyscy ludzie świata. No bo Wszystkie jest, nacje, wszystkie kolory, wszystko. jest pierwszy dzień jakiejś sensownej pogody, ale jest Armagedon, ciężko. Nie mogliśmy się wydostać z mostu w okolicy Big Bena, tragedia. Straszne tłumy. Ale się nie poddajemy, idziemy dalej. Z przewodnikiem. Tu mamy takich paniów mocnych. U nas w Polsce by się przydała taka ekipa. Widziałam na shortach takie. Już mamy trochę miasto zabezpieczone pod imprezę sylwestrową. W wielu miejscach porozkładane są ogrodzenia, niektóre jeszcze są złożone w całość, a niektóre już, tak jak zaraz Wam pokażę, zabezpieczają bardziej wrażliwe przestrzenie. Bronią kwiatuszki. Tu już jest trochę mniej ludzi.
Ciekawe, czy tojki przygotowane pod Sylwestra. Taka jest... O, no co? Zachowaj ostrożność. Jest taka opcja w Google'ach na mapie, że pokazuje jak nam jest jakieś przejście dla pieszych albo coś, to pisze zachowaj ostrożność. Już strzałki ci się na żywo ci pokazuje, strzałki się wyświetlają, gdzie masz iść. Sweet, sweet dreams. Every breath means letting go. Climbing my silence to show. Peaceful rest is not a test. Sweet, sweet dreams. Deep sleep, big heat, cover me. Re-energize me. While I fantasize, deep sleep, big heat, cover me. Turn out the light. The next morning when I wake, I feel like Sleeping Beauty, and the world is at my feet. Bring the heat, deep sleep, big heat, cover me, re-energize me, while I fantasize, deep sleep, big heat, cover me, turn out the light. Maybe you can lay here beside me. Na żywo bardzo. Jesteśmy już zmarznięci i głodni. Uderzamy w Chipotle. Ale jak stąd wyjdziemy, to na pewno ci się zachce znowu pić. Takie jedzonko pyszne mamy. Dobre, Edzio? Ostre. Będzie piekło 2 razy. I już wracamy do domku. Oczywiście Londyn zawsze nas zachwyca, nie możemy się na niego napatrzeć. Teraz mamy piękne widoki nad Tamizą, wszystko jest pięknie podświetlone. Będąc u rodzinki za granicą, zazwyczaj albo spędzamy z nimi czas w domu, albo robimy sobie małe wycieczki, żeby faktycznie na maksa wykorzystać ten czas. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Dajcie znać, czy Wy też macie w Anglii rodzinę i jak wyglądają Wasze odwiedziny. My mamy dla Was jeszcze jeden odcinek z tych wakacji, dokładnie drogę powrotną, ponieważ niektóre osoby były zainteresowane właśnie tym odcinkiem. Do zobaczenia.